On nawet kłamie, że nie żyje. Musimy go jakoś inaczej wyeliminować. Cześć, witam Was serdecznie. No, moi drodzy, wczoraj niestety nie zrobiłem materiału, bo wróciłem bardzo późno do domu, byłem wypompowany. Nie dałem po prostu rady. Dzisiaj ciutkę lepiej, jutro podejrzewam też niestety lekcji religii nie będzie, bo też zanosi mi się, że wrócę bardzo późno do domu. Także proszę wybaczcie, jeśli jutro, jeśli mi się uda oczywiście zrobię, jeśli nie, to widzimy się w niedzielę na live'ie. A dzisiaj, jeszcze przepraszam. Oczywiście chciałbym podziękować za postawienie kawki Grażynie E i Wiktorii S. Moje drogie panie, bardzo wam serdecznie i z całego serducha jak zawsze dziękuję za waszą hojność, za wspieranie tego kanału. Także drogie panie, jeszcze raz przeogromne dzięki. Moi drodzy, ostatni mój film był o tej kanali Bąkiewiczu. No jak wiecie, w wpisie tego takich mentów jest od groma, ale dzisiaj chciałbym poświęcić swój i wasz przede wszystkim czas architektowi tego zła, które dzieje się w Polsce. Kaczyński stworzył swoją, nie naszą, swoją Polskę, Polskę chamów, złodziei, szmat i kurestwa. Polskę patologii, która klaszcze, kiedy kłamie i bije brawo, gdy depcze się prawdę. To nie są, moi drodzy, ofiary. To są świadomi wyznawcy tej sekty Kaczyńskiego. Dla mnie Kaczyński jest takim największym szkodnikiem współczesnej historii Polski. Ale wiecie, co mnie w tym wszystkim rozpieprza? Co jest w tym wszystkim najgorsze? A to, że kraj rozpierdala człowiek, który nie wszedłby do bloku, bo pokonałby go domofon. Zdechłby z głodu przy pełnej lodówce, a w WC napiłby się z bidetu albo umył tam nogi. Powiem wam, że patrząc na tego fleję otoczonego tymi usłużnymi klakierami, mogę chyba stwierdzić, że może to będzie przesada, jeśli powiem, że jesteśmy żałosnym narodem, ale część tego narodu jest naprawdę godna pożałowania. Ale ja mam takie pytanie. Kiedy w końcu rolnicy z dziada, pradziada będą mieli prawa? To znaczy nie, że z miasta przyjedzie ktoś, kupi sobie działkę i on swoje prawa ustala. Po 22 nie może spać, rolnicy przeszkadzają, bo krowy doją, do jarka chodzi, koszą zboże. Czy może coś takiego w końcu stanie się? Drugie pytanie, co z małymi gospodarstwami? Dziękuję. No dziękuję. Proszę Państwa, to jest pytanie jako żywo nieuzgodnione, przynajmniej ze mną na pewno. Kaczyński często powtarza, że tylko oni mają kwalifikacje moralne, żeby rządzić naszym krajem. Powiem wam to, to może prześwietlmy te wyjątkowe kwalifikacje moralne tego planktonu pisowskiego i takich kilka może jaskrawych przypomnień z tych kwalifikacji.
O, Wąsik, Kamiński, odpowiedzialni za śmierć wielu ludzi, m.in. Lepera. Bielan, ksywa sponsor, rozkręcił pralnię brudnych pieniędzy w NCBR. W ramach tej działalności za pieniądze podatników wynajmował mieszkania, w których organizował orgie seksualne. No i jeszcze debil te orgie nagrywał. Materiałem podobno dysponuje prokuratura. Następny Obajtek, brudna pała. Gdyby nie umorzenie śledztwa przez Ziobrę, to dziś oglądałby świat za krat, bo okradł własnego stryja, na co zgromadzono bogaty materiał dowodowy. No, mafia woziła go w bagażniku, bo robił współświadkiem brudne interesy. Interesy tak brudne jak jego pała. Mejza, ksywa Łajza, zwykły naciągacz, który ostatni grosz wyciągnął od rodziców umierających dzieci, obiecując im cuda, których nigdy nie było. No, Wawrzyk to już legenda, ale Wawrzyka nikt już w PiSie nie zna dzisiaj. Gość, który handlował ludzkim losem. Czarnek, Matecki, Ziobro, kanalie z TVP. No, długa historia z tragicznymi zakończeniami. Na przykład nie żyje przez tą szczujnię nie żyje Adamowicz. Dziecko posłanki odebrało sobie życie. No, ta macierewiczowska dezubekizacja doprowadziła do samobójczej śmierci ponad 6 osób. No, Duda to po prostu debil. O Nawrockim, patronie kiboli, ćpunów, oszustów, alfonsów już nawet nie wspominam. Nie jest tego po prostu wart. Gdybym miał... Zaschło mi w gardle. Gdybym miał tak wymieniać po kolei, to okazałoby się, że te moralne kwalifikacje, o których mówi Kaczyński, to kodeks charakterystyczny dla mafii, nie dla partii politycznej. W szeregach tej zorganizowanej grupy przestępczej PiS pod przewodnictwem Kaczyńskiego nie ma nikogo, kto ma zupełnie czyste sumienie. Kłamstwo, złodziejstwo, podsłuchy, haki, kwity, oszustwa, szczucie, manipulacja, przemoc. To są te moralne kwalifikacje, którymi mafia PiS się podpiera. A sam Kaczyński to po prostu zły człowiek. Kaczyński, każdy, kto się zada z Kaczyńskim, no kończył źle. Każdy, kto tego całego prezesa na swojej drodze w życiu spotkał. Leper nie żyje, Gowin wylądował w psychiatryku, Lechu zginął, Ziobro nagle ciężko zachorował. O ilu śmierciach i nieszczęściach zwykłych ludzi słyszeliśmy na przełomie tych lat, kiedy Kaczyński dążył do spełnienia swoich wizji. Kto to dziś tak naprawdę spamięta? I dziwi was, moi drodzy, że prokuratura Ziobry nie chce ustąpić? Kaczyński po to chciał zabetonować sądy, prokuraturę, żeby broniły, chroniły, legitymizowały ich brudne, mafijne działanie. Jeśli Ziobrowa prokuratura całkowicie upadnie, to jestem przekonany, że szafy się otworzą i wszystkie te mafijne brudy wypłyną. Pan był capo di tutti capi całej tej mafii pisowskiej. Moi drodzy, ale tak patrząc trzeźwym okiem na to wszystko, w pewnym sensie Kaczyński już wygrał z Polakami, z Polską.
choć może nie do końca on sam zdaje sobie z tego sprawę. Wygrał, bo stworzył swoją Polskę. Polskę chamów, złodziei i szmat, po prostu kurestwa. Polskę patologii, która klaszcze, kiedy kłamie i bije brawo, kiedy depcze się prawdę. I jak dla mnie to nie jest naród niewinnych ofiar. To są świadomi wyznawcy sekty, która zmieniła rozum na lojalność wobec tego małego, kieszonkowego dyktatorka. Nie odejmuje im, tym wszystkim pisiorom, polskości, tak oni odejmują nam. Nie, ja im nie odejmuję polskości, bo niestety, ale oni są Polakami. Mówią tym samym językiem, chodzą po tych samych ulicach, modlą się w tych samych kościołach. Ich akcent mimo wszystko jest dla mnie obcy. To jest taka polskość zhańbiona, sprofanowana, wykrzywiona w plugawym zwierciadle tępej pisowskiej propagandy. Kaczyński jest postacią tragiczną i zarazem ohydną. I to jest wstyd na miarę takiego, nie wiem, Hitlera dla Niemców. Jak dla mnie Kaczyński to taki groteskowy bohater jak Lenin czy Stalin dla tych, którzy dali się po prostu ogłupić. Wszystko zależy od propagandy, bo ona potrafi zrobić z kata zbawcę, a z prawdy wroga. Dziś w Polsce oddychamy smrodem manipulacji, zdrady i obłudy. Zamierza pan wyciągnąć wobec posła Mateckiego jakieś konsekwencje. Pokazuje zdjęcia ludzi siedzących na trawniku w Szczecinie, pisze powstała wioska inżynierów, oznacza to masowa migracja, okazuje się, że to Polacy. Pokazuje ludzi na poboczu autostrady, pisze, czy mamy nowy szlak przerzutowy migrantów do Polski, okazuje się, że to Słowacy legalnie przebywający w Polsce. Chodzi o mężczyznę ukazanego na filmie z czarną brodą. Policja odpowiada, mężczyzna jest obywatelem Węgier, w Polsce przebywa legalnie. Cały stadion śpiewał, cała Polska śpiewa z nami, tutaj jest przekleństwo z uchodźcami. Poseł Matecki komentuje, ale pięknie śpiewano na stadionie w Szczecinie. Czy ta manipulacja opinią publiczną odbywa się za pańską zgodą? To jest sprawa, która jest z całą pewnością do zanalizowania. Powiem wam tak, to powietrze nie jest neutralne. To jest gaz, który ma otłumianiać, osłabiać, dzielić. To duchowe jest zatrucie narodu, które sprawia, że wielu nie odróżnia dobra od zła, a zło wydaje się atrakcyjniejsze, bo podane w opakowaniu patriotyzmu i wiary, rzecz jasna. I powiem wam szczerze, że boli mnie, że taki zdziadziały polityk, człowiek mały, słaby, napędzany tylko urażonym ego, potrafi napuścić naród na naród, czyli Polaka na Polaka. Brat staje przeciwko bratu, sąsiad przeciwko sąsiadowi, rodzina przeciwko rodzinie. I to wszystko dla zaspokojenia tej mściwej potrzeby zemsty. To nie jest polityka. To jest choroba, która niszczy tkankę społeczną jak rak zjadający zdrowe ciało. I czym się różni, nie porównując, Kaczyński od Hitlera? Tak naprawdę chyba niewieloma rzeczami, praktycznie niczym. Ta sama sprofanowana postać, ten sam duch nienawiści ubrany w inne dekoracje i inne hasła. Ten sam karzeł, który próbuje grać rolę wielkiego wodza. To człowiek, którego misją jest destrukcja, którego pasją jest upokarzanie dla
dla którego polityka jest, nie wiem, polityka jest mentalnie polityką, może tak to nazwę, mi słowa zabrakło, dla którego polityką jest mentalne ludobójstwo. Naród pokłócili, Polskę zrujnowali, Boga się nie boją i nigdy nie bali. I nie wiem, moi drodzy, jak wy, ale według mnie tylko ślepiec nie dostrzega, że tu nie chodzi o żadną wizję Polski, żadną reformę, żadne dobro wspólne. Chodzi tylko i wyłącznie o żądzę władzy, o mściwe karmienie tego właściwego jego, chodzi o Kaczyńskiego ego. To taniec starca, który wciąga w swoje kompleksy cały naród. I powiem wam, że Polska w tej wersji Kaczyńskiego jest takim trupem oklejonym sztandarami. Jest cmentarzem, na którym tańczą propagandziści, a tłum krzyczy, że jest święto. I jeśli myśleliśmy, że milczenie jest bezpieczniejsze, to lepiej nie mówić, że nie wiem, że lepiej nie drażnić, to znaczy, że on już zwyciężył, bo uważam, że o tym trzeba mówić głośno i gdzie się tylko da. Bo zwycięstwo tyrana zaczyna się zawsze od milczenia ludzi, którzy widzą i rozumieją. Dlatego mówię to tutaj wprost, bez ogródek. Dla mnie Kaczyński to nie jest polityk, to jest rak. To jest przekleństwo naszego kraju. To skarlały demon, który wepchnął Polskę w bagno, a ludzi w nieustanny stan wojny. I jeśli ktoś jeszcze uważa, że można go usprawiedliwiać, że można znaleźć w nim sens, że to tylko taki styl, to znaczy, że już się poddał. A ja poddawać się nie mam zamiaru. Wszystko wskazuje na to, że przyjaciele nasi są w Moskwie, a nieprzyjaciele są w Waszyngtonie. Moi drodzy, chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, który był dość głośny, a jest powiązany ściśle z PiS-em, z Kaczyńskim i z Dudą. To jest taka swoista Polska na kaczych łapach. Na trybunach stadionów, wśród rac, dymów, wrzasków rozlewa się prawdziwy obraz Polski, jaką stworzyła partia Kaczyńskiego i ten architekt zła, te czyste zło Kaczyński. Nie tej, oczywiście nie z tej z folderów wyborczych, nie z tej pobożnych deklaracji o Bogu, honorze, ojczyzny, ale tej spod znaku agresji, nienawiści, świętego przekonania o własnej wyższości. To nie, moi drodzy, kibicowska kultura. To jest ideologiczny produkt, którym przez lata karmiono gniewem, lękiem, kłamstwem. Widzieliśmy to wszyscy chyba podczas głośnego meczu Litwa-Polska. W kierunku premiera Donalda Tuska leciały hasła: Donald Matole, twój rząd to balon kibole, jazda z kurwami, jebać Izrael, policja jebana będzie. Na trybunach zawisł transparent: nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski. Premier napisał potem ironicznie na portalu X: pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. Donald Matole: przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła, zawsze kiedy je skandują, wygrywam wybory.
I powiem wam tak, no ten wpis miał w sobie spokój, ale to, co wydarzyło się na stadionie, było takim aktem zbiorowego upodlenia narodu. Upodlenia narodu, który pozwolił, by jego symbole narodowe stały się rekwizytami nienawiści. Dziś ambasadorem tej Polski stał się też poza oczywiście Kaczyńskim, nie kto inny jak Nawrocki, ten domniemany prezydent RP. Człowiek, który nigdy nie odciął się od tego języka. Milczenie w obliczu takich wydarzeń to nie neutralność, to jest przyzwolenie. Nawrocki zamiast symbolicznie stanąć po stronie przyzwoitości, schował się za fasadą rozumienia emocji kibiców, no, jak to określił. Tak wygląda dziś przywództwo w kraju, w którym sam siebie nazywa chrześcijańskim. Prawo łaski dla Bąkiewicza było takim punktem zwrotnym. W tym jednym geście władza rozgrzeszyła przemoc. Człowiek, który publicznie wzywał do walki z wrogami narodu, został nagrodzony państwowym przebaczeniem. W symboliczny sposób faszyzujący język ulicy został przeniesiony do rangi patriotyzmu. Ta prawicowa Polska nie rodzi się w Sejmie, tylko na ulicy, na stadionie. Tam, gdzie prawo ustępuje pięści, a racje narodowe wyznacza dziki tłum. Panie prezesie, czy dziś nadal oklaskiwałby pan Donalda Trumpa? Proszę pana, ja nigdy nie oklaskiwałem, nie miałem nawet okazji do tego, żeby oklaskiwać Donalda Trumpa. I właśnie, moi drodzy, z tej ulicy przyszli działacze, którzy dziś siedzą w gabinetach. Z tej ulicy przyszły idee, które mają zdefiniować patriotyzm jako zgodę na nienawiść. Nie jest przypadkiem, że te same ręce, które trzymają racę, unoszą też różaniec. To jest Polska, w której modlitwa staje się rytuałem nienawiści, a krzyż pałką ideologiczną. I tutaj, moi drodzy, słowo naród ma smak śliny i krwi, a wiara jest tylko pretekstem do agresji wobec innych. Nie ma już miejsca na takie obłudne pytania, kto podsysa podziały. Odpowiedź jest widoczna w oczach właśnie tych, którzy krzyczą, że kochają Polskę, a nienawidzą Polaków. W nich odbija się ta sama pustka, której kiedyś wypełniały hasła o czystości rasowej, dumie narodowej. Dziś ta Polska krzyczy z trybun, pali racę, udaje, że broni ojczyzny. Ale tak naprawdę broni tylko własnego strachu przed światem, który dawno już poszedł dalej. No, uciekł im, że wątpię, żeby go kiedykolwiek dogonili. To nie kibice wymyślili ten język. To nie stadion stworzył nienawiść. Ona przyszła właśnie z góry, z partyjnych korytarzy przy Nowogrodzkiej, gdzie od lat hołduje się propagandę jak narodowy skarb. Tam powstała Polska na tych przysłowiowych kaczych łapach. Drżąca, zła, zbuntowana, z mitów i strachu, zawsze gotowa kopnąć słabszego, by poczuć się silniejszym. Tu, jak widzicie, prawdziwy kibice kontransparent zrobili, który dobitnie mówi i nie jest wulgarny, ale powiem wam tak, pisowcy budują swoją tą chwałę na obrzydliwych okrzykach kiboli kierowanych w stronę premiera. Kiboli, i to trzeba podkreślić, kiboli, nie kibiców, jak próbują to przedstawiać.
No ale każdy medal ma dwie strony. Kiedy znowu zostaną zatrzymane kolejne grupy tych kiboli za narkotyki albo za przemyt emigrantów, co już się zdarzało, albo dojdzie do jakiejś tragedii, to wtedy niech Kaczyński i ten cały pisowski plankton nie próbuje się od nich odcinać. Co oswoiliście, daliście mu głos, jest wasze. Jesteście za to odpowiedzialni. W Polsce trybuny muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane. I to nikt inny jak Kaczyński jest tego wszystkiego architektem. Człowiekiem, który z nienawiści zrobił narzędzie polityczne, a z podziału fundament władzy. To on od lat uczy, że wróg jest wszędzie, a patriotyzm to lojalność wobec partii, a nie wobec kraju. Jego Polska to kraj podszyty lękiem, cynizmem, z krzyżem w dłoni i nienawiścią w sercu. Tak właśnie wygląda Republika Kaczyńskiego. Republika, a raczej Polska na kaczych łapach, z fasadą biało-czerwonej dumy i wnętrzem pełnym gniewu. Państwo, które świętuje klęski jak zwycięstwa, a zwycięstwa zmienia w plebiscyt nienawiści. Jeśli dzisiaj na stadionach rozbrzmiewa przekleństwo zamiast hymnu, to nie jest to przypadek. To tylko echo polityki, która przez lata z dumą wychowywała swoich żołnierzy w nienawiści do innych Polaków, po prostu do swoich rodaków. I tak się właśnie, moi drodzy, rodzi faszyzm w wersji narodowo-katolickiej. W kształcie orła, który zamiast wznieść się w niebo, tapla się w błocie, dumny z tego, że jeszcze oddycha. Bo to nie Polska się stoczyła. Przepraszam was najmocniej. To nie Polska się stoczyła, to oni zbudowali z niej karykaturę. Państwo nienawiści, gdzie prawda jest bluźnierstwem, a człowieczeństwo zdradą. I dopóki ten kraj będzie stał na tych kaczych łapach, dopóty nie wstanie z tych przysłowiowych kolan. Proszę, nigdzie nawet nie ma informacji, że ja kandyduję. Wszystkie moje plakaty są zrywane. Proszę mi zabrać, żeby ludzie widzieli, że jestem z 5. miejsca z panem prezesem. Dobrze? Wszyscy sobie robią. Pani profesor Krystyna Pawłowicz. Naprawdę niezwykła osoba. Jestem przekonany, że będzie w parlamencie. Broni wartości i broni prawdy. Powtarzam, bywa ostra, ale tacy ludzie są bardzo, bardzo potrzebni. Pani profesor jest tutaj nie do pobicia. Bardzo dziękuję. Sobie pokażę. I tak na koniec, moi drodzy, pozwólcie, że do Kaczyńskiego wystosuję taką odezwę. Chyba dobre słowo. Kaczyński, odejdź, człowieku. Odejdź, nie z godnością, bo na to już jest za późno. Odejdź, bo już wszystko, czego dotknąłeś, zmieniłeś w ruinę. Zmieniłeś Polskę w kraj lęku, podejrzeń, pogardy. Z narodu, który potrafił się różnić z szacunkiem, zrobiłeś tłum podejrzliwych ludzi, gotowych rzucać w siebie kamieniami. Teraz jest tak, że każdy, kto myśli inaczej, stał się wrogiem. Każdy, kto pyta, jest zdrajcą. Każdy, kto próbuje łączyć, jest naiwny. I to, Kaczyński, jest właśnie twoje dziedzictwo, które pozostawiasz po swoim marnym życiu. Bo ty, Kaczyński, nie rządziłeś dla dobra kraju, dla dobra Polaków. Ty rządziłeś, żeby panować.
Zrozumiałeś, że łatwiej sterować jest gniewem niż rozumem, że człowiek, który boi się, nie pyta, tylko słucha. Zbudowałeś system oparty na strachu. Ludzie zaczęli wierzyć, że muszą mieć wroga, by czuć się bezpiecznie. Ty i im tego wroga zawsze dawałeś. Wrogów zawsze na życzenie pełno miałeś. Wskazywałeś palcem, nauczyłeś nienawiści, mówiłeś, że to patriotyzm. I z tej trucizny zrobiłeś codzienność w Polsce. Kaczyński, rozbiłeś instytucje, które miały chronić obywateli. Zamiast prawa, lojalność wobec partii, zamiast telewizji, propaganda, zamiast rozmowy, krzyk i obrażanie, zamiast wspólnoty, plemię, szkoły uczą lęku, urzędy milczą ze strachu, Kościół stał się narzędziem władzy. Wszystko to dzieło właśnie człowieka, który pomylił kraj z własnym podwórkiem. Ty, Kaczyński, nie byłeś reformatorem, byłeś architektem podziału. Bo tak naprawdę zamiast wizji Kaczyński miał resentyment, zamiast odwagi obsesję, zamiast odpowiedzialności żądzę kontroli. Mówił o moralności, a karmił cynizmem. Mówił o wolności, a uczył posłuszeństwa. Mówił o miłości do ojczyzny, a zniszczył jej serce, zniszczył wzajemny szacunek, który Polacy do siebie mieli. Ludzie Kaczyńskiego powtarzają, że bronił tradycji, ale co to za tradycja, która każe gardzić sąsiadem? Co to za wiara, która dzieli zamiast łączyć? Co to za naród, który przestaje ufać sam sobie? To nie jest obrona wartości, to jest ich po prostu wypaczenie. I nie trzeba sprawnego oka, bo to wszystko widać jak w soczewce, że to wszystko się sypie. Instytucje, które miały być wieczne, gniją po prostu w oczach. Jego najwierniejsi chowają się w ciszy, bo wiedzą, że koniec jest blisko. Nawet propaganda już tak nie działa, bo nie da się w nieskończoność karmić ludzi lękiem. Został tylko po prostu cień. Po prostu, Jarek, człowieku, odejdź, zabierz ze sobą ten swój gniew, swoje obsesje, swoje podziały. Po prostu, Kaczyński, odejdź, zostaw nam kraj, który ma jeszcze szansę normalnie oddychać. Polska potrzebuje prawdy, nie lojalności. Potrzebuje spokoju, nie krzyku. Potrzebuje nadziei, nie twoich chorych lęków. Po prostu odejdź w ciszy. I nie po to, by zniknąć, ale by pozwolić Polsce wreszcie żyć bez cienia tej jego chorej, obsesyjnej władzy. Bo chyba największym, moi drodzy, zwycięstwem, jakie możemy dzisiaj odnieść, jest to, by znowu nauczyć się żyć razem, mimo różnic, ale właśnie bez tego architekta zła Kaczyńskiego. Moi drodzy, kończąc, marzy mi się Polska, w której będziemy różnić się poglądami politycznymi, ale będziemy jak Polak z Polakiem potrafili ze sobą rozmawiać. Bo każdy ma swoje preferencje polityczne, między innymi polityczne. Ale dzisiaj każdy, kto myśli inaczej, jak fanatycy PiS, jest zdrajcą, lewakiem, którego, jak to Bąkiewicz mówi, trzeba wyrwać jak chwasta i spalić napalmem.
Do tego właśnie doprowadził ten chory z nienawiści kieszonkowy dyktator Kaczyński. Także tym akcentem pozwólcie, że zakończę te dzisiejsze moje wywody. Jeszcze raz wpłacającym z całego serducha dziękuję i przypominam, że dla darczyńców jeszcze zostało kilka kubków. Jeśli macie ochotę, to rzecz jasna piszcie na maila. Na miary bardzo chętnie wam ten kubeczek prześlę, moi drodzy darczyńcy. Co jeszcze? Tak jak powiedziałem, jutro nie jestem pewien, czy się wyrobię i czy będzie lekcja religii. Jeśli wrócę o przyzwoitej godzinie, z wielką przyjemnością tą lekcję religii dla was poprowadzi wielebny Zbigniew. Jeśli nie, to widzimy się w niedzielę na live'ie, jak zawsze. Także dzisiaj wam bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Piszcie, czy podzielacie te moje przemyślenia, czy może macie inne zdanie, inną wizję. Także na pewno piszcie. Nikt was tutaj nie będzie mówił, że nie jesteście Polakami, jeśli macie inną wizję. Także kończę. Dziękuję i widzimy się jutro lub w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć. В эфире телеканала «Россия. Большие вести». В студии Эрнест Мацкевич. Здравствуйте. Главные события этой пятницы в нашем выпуске. Заявление товарища Ярослава Kaczyńskiego. Panie i panowie, przyjaciele Rosjanie. Na Placu Czerwonym miał stać mój ukochany brat, prezydent Polski Lech Kaczyński. Wiem, o czym by myślał, patrząc z dumą na defilujących żołnierzy. Myślałby o milionach żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w walce z niemiecką III Rzeszą. Że wielu Rosjan potrafiło podzielić się tym, co mieli, choć mieli bardzo, bardzo niewiele. Ja sam wiem, że mój dziadek Aleksander Kaczyński usłyszał od Rosjanina: Aleksandrze Piotrowiczu, dziękujemy. I dzięki temu uratował moją babkę, mojego ojca i siebie. Dziękujemy. Są w historii takie momenty, które potrafią zmienić wszystko. Które potrafią zmienić bieg historii. Mam nadzieję, że dojdzie do tej wielkiej, potrzebnej zmiany. Dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych rodzin.